Cześć. Ostatnio zadałem sobie pytanie, co ja bym kupił we własnym sklepie, jakbym w ogóle nie miał żadnego sprzętu. No i stworzyłem taki wymarzony i bardzo rozbudowany zestaw do mycia tradycyjnego. W tym materiale omówię, dlaczego wybrałem właśnie te narzędzia i dlaczego sprawdzą się one najlepiej w praktyce. Powiem również o wadach produktów, o których jeszcze nie mówiłem na tym kanale. Zapraszam do obejrzenia materiału. No dobra, to zaczynajmy. Jak widzicie, sprzętu jest masa. Zaczniemy od tego, co najważniejsze, czyli od ściągaczki. Jeżeli nie miałbym do mycia żadnych takich małych okienek, no to wybrałbym długość listwy 35 i 45 cm i w przypadku ściągaczki 35 cm to wybrałbym Ettore Master Brass, dlatego że listwa jest fajnie wyważona, jest trochę cięższa niż inne listwy, dzięki temu się tym fajniej po prostu pracuje, bo trochę docisku do szyby jest z samej listwy. Do tego uchwyt Ettore Ledge Ease, który fajnie współgra z tą listwą. I ja po prostu uwielbiam ten uchwyt, bo ma tutaj taki fajny, długi kąt. Ten odcinek jest po prostu dłuższy niż w innych uchwytach i ma taką grubą rękojeść, którą mi się po prostu dobrze trzyma i mniej mi się ręka tym zestawem męczy. Dodatkowo jest tutaj klips, który szybko umożliwia wymianę listwy, więc można też dokupić dłuższą lub krótszą, jeżeli jest taka potrzeba. No bo Ettore oferuje też listwy w innych rozmiarach. Dla porównania, tutaj pewnie widzieliście, to jest listwa używana, to jest jakby nowa, no to ten kolor trochę się zmienia, ale nic poza kolorem w tej listwie się nie zmienia, więc ona dalej działa, tak niestety mosiąc się utlenia. Do większych okien wybrałem listwę 45 i jest to Super Channel. Jest to nie większy rozmiar tej listwy, tylko właśnie grubsza listwa, ponieważ uważam, że przy 45 cm już powinna to być gruba listwa do mycia techniką S. Jest ona po prostu sztywniejsza i lepiej się tym pracuje, stabilniej. Jest mniejsza szansa na smugi czy jakieś po prostu poprawki od razu, czy trzeba gdzieś jakieś miejsce przejechać 2 razy ze względu na jakiś błąd. Więc jest to po prostu gruba listwa. No i Super Channel, dlatego że po prostu mi się tym najlepiej pracuje. Myślę, że to jest trochę dlatego, że ta guma tutaj bardziej wystaje niż w innych listwach, więc pozwala to na większą po prostu elastyczność, jeśli chodzi o kąt pracy. Do tej listwy potrzebuję już inny uchwyt i tutaj świetnie pasuje uchwyt Ungera. I jest to uchwyt Ungera, dlatego że jest on po prostu zdecydowanie najlepszym uchwytem, jaki jest. Ma w sobie wszystko, co powinien mieć uchwyt, czyli jest szybko zmienny, pasuje do grubych listew i to do wszystkich grubych listew, czy do Pulexa, jakbym kiedyś chciał mieć Pulexa, Alumaxa, czy do Ninja, to on pasuje, jakby jest bardzo uniwersalny, ten klips świetnie działa, jest ten uchwyt bardzo trwały, nic się z nim nie dzieje, jest wykonany z wysokiej jakości tworzywa. Dodatkowo ma łamanie kąta, czyli mam od razu funkcję na mycie z kija, do której dojdziemy w dalszej części materiału. I wszystko tutaj po prostu jest sprawne i działa bez zarzutu i mam ten uchwyt przetestowany i wszystkie inne uchwyty są dla mnie albo za krótkie, albo nie są na tyle uniwersalne. Kąt jest też inny, więc to ma po prostu dla mnie znaczenie. A tutaj jest kąt 30 stopni, a nie 40 stopni, bo jak może znacie tej produktu Ungera, to wiecie, że też jest 40. Wybieram 30, ponieważ ten kąt mogę też sam regulować nadgarstkiem. Jeżeli mam 40, to już ten ruch nadgarstka, który chcę wykonać, jest bardziej ograniczony, bo ten kąt jest ostrzejszy. Często się pracuje właśnie na tym ostrzejszym kącie i często ta 40 jest ok. No ale jeżeli gdzieś tam się schylam i gdzieś jestem w jakimś miejscu, gdzie potrzebuję, nie wiem, dociągnąć na przykład w ten sposób, no to ten uchwyt 30 jest po prostu bardziej uniwersalny, dlatego wybieram właśnie 30. A dlaczego nie wybrałem na przykład innych listew, innych producentów? No to w przypadku Ninja wkurzają mnie trochę te klipsy, są one za grube, za bardzo wystające, zostawiają więcej wody przy narożnikach. A jeżeli się pracuje bez tych klipsów, wywali się je, wstawi się tam takie klipsy, jak są w tych listwach, to wszystko działa tak samo, więc taki mod też niektórzy sobie robią. Natomiast Alumaxa też mam, ale teraz bym go raczej nie kupił, bo zainwestowałem po prostu w tą droższą listwę
bo tutaj tak nie śniedzieją te klipsy. Z Alumaxa to aluminium jest, no nie wiem, jakiejś takiej innej jakości i ciężko jest po prostu wyjmować te klipsy, jeżeli gdzieś tam popracują z chemią. W tym przypadku aż taki problem nie występuje mocny. No, a wszystkie inne te cieńsze listwy, inne niż mosiężne, nie wiem, są ze stali nierdzewnej, to jest ta stal bardziej elastyczna, a aluminiowe są dla mnie po prostu za lekkie. A jeśli chodzi o te klipsy, które tutaj widzieliście na końcach tych listew, no to zamiennych też kilka klipsów należy mieć, bo gdzieś tam czasem on spadnie, gdzieś tam się zgubi, zagnie, to kilka takich zamiennych klipsów też warto mieć. No i ja polecam te z Ettore, nie z Pulexa, są bardziej trwałe. A jeśli chodzi o gumy do tych ściągaczek, no to one oczywiście podlegają wymianie, no bo krawędź się ściera, im ta krawędź robi taka bardziej zaokrąglona, tym ta guma będzie bardziej Wam przepuszczać wodę. Na jednej stronie gumy około 1000 metrów jesteśmy w stanie umyć, można ją później obrócić. Ja osobiście, jeśli chodzi o czarne gumy, to jestem fanem Ettore. To jest bardzo indywidualna kwestia, więc jedni wolą te, inni te, więc tutaj można się kłócić godzinami o to, które są lepsze. Ja po prostu wybieram Ettore. Nie są ani twarde, ani miękkie, są coś pomiędzy, dobrze działają, a dla niektórych szybach wolę używać tych zielonych Ungera, ewentualnie czerwonych Radar z facelifta. Więc takie gumy, no i tu mam też rozmiary 35 i 45 cm. Taki zestaw gum bym stworzył, nie inny, bo po prostu przetestowałem, że są gdzieś tam dla mnie najlepsze i najlepiej mi się tym pracuje. Jeśli chodzi o myjkę, to mam tutaj dwie, a w zasadzie dwa stelaże i dwa wkłady. Najpierw o wkładach. To są dla mnie dwa najlepsze wkłady, które są dostępne na rynku. To jest Ettore Porcupine, który ma dużo takich nylonowych włosków. One dają fajny poślizg i fajnie doczyszczają, są wymieszane z włóknami z mikrofibry. To jest natomiast wkład z bawełny z dodatkowymi włóknami ścierającymi. No i zależnie od okien, czy to są właśnie takie okna bardziej hydrofobowe, czy hydrofilowe, to używam tych dwóch wkładów. Dwa wkłady też warto mieć, bo któryś czasem się Wam bardziej zbrudzi, nie zdążycie go wyprać, więc warto mieć dwa wkłady. No i wybrałem te wkłady, a nie inne, dlatego że są po prostu najbardziej trwałe i najbardziej efektywne. Wyszło mi to gdzieś tam w testach, trzeba za nie ciut więcej zapłacić niż za inne, ale jakby zwraca się to w ich trwałość. Ja dodatkowo też sobie podzieliłem, można by mieć jeden stelaż, ale ja mam dwa. Jeden jest łamany, który bardziej mi służy do mycia z kija, a drugi taki mega stabilny i też z krótszym tym odcinkiem. Tutaj wolę mieć krótszy ten odcinek w tym przypadku. I jest ten stelaż też bardzo wygodny i lekki, więc po prostu mega mi pasuje. To jest Ettore Pro Grip, a to jest zestaw z Ninja po prostu. I to są rozmiary 45 cm. Rzadko kiedy są potrzebne mniejsze myjki, bo jeżeli ta myjka tylko się Wam zmieści na oknie, to jakby jest ok. Nie widzę zastosowania myjki 35 i 25, jeżeli Wam się tylko mieści 45 na oknach po prostu. Więc prawie zawsze się mieści, jeżeli macie mniejsze okna, no to musicie dokupić mniejszą myjkę. Ale zanim przejdę do mówienia Wagtaila, to zaproszę Cię do subskrypcji. Jest tam taki przycisk pod filmem. Będę bardzo wdzięczny za kliknięcie. Pomaga nam to w rozwoju. Wagtail to jest urządzenie takie 2 w 1. Czy mamy myjkę z tej strony, a ściągaczkę, jeżeli obrócimy, to jest tutaj listwa ściągająca. Więc jest to chyba najlepiej rozwiązane na rynku połączenie myjki i ściągaczki. Wszystko w tym sprzęcie działa świetnie. Pad jest gruby, chłonny. Guma też jest bardzo dobrej jakości. Można montować do Wagtaila też inne gumy, innych producentów. I to jest rozmiar 40 cm i jest to jakimś kompromisem pomiędzy 35 a 45. Pewnie lepiej było mieć dwa osobno te rozmiary zamiast tej 40, no ale jeżeli decyduje się na jeden, no to na 40. Szczegóły o Wagtailu są w osobnym materiale, więc jeśli chcecie wiedzieć, jak się nim pracuje, to odsyłam Was do materiału, do którego link znajduje się w opisie i gdzieś pewnie tutaj jest też na górze na ekranie. Konkurentem dla Wagtaila jest Moerman Accelerator. Ja osobiście wolę Wagtaila, wkurza mnie tam ta opadająca ściereczka, która się zaczepia o ramy, albo jeżeli jest na górze, to gdzieś zahacza o szybę przy mocniejszym skręcie, więc ja po prostu bieram Wagtaila, lepiej mi się tym pracuje i finalnie jest dla mnie bardziej efektywny. Film o Moermanie oczywiście już na kanale też się znajduje.
Jeśli chodzi o płyn, którym umyjemy podstawowo okna, to jest Orange Crush. Wyszło mi, że on też jest najlepszy. Robiłem też test, który też nagraliśmy na kanał, więc on ma po prostu zapewnia najlepszy poślizg. Jest dość tani, więc wygrywa, że tak powiem, na wielu aspektach. No i po prostu wybrałem ten płyn, bo mi się nim najlepiej pracuje. I jest też dostępny w opakowaniach 5-litrowych. Jeżeli Wam się spodoba, to można później dokupować w 5 litrach. Pozostałe płyny za chwilę. No to ściereczki. Zacznę od tych zielonych. Są to ściereczki z takiej grubszej, mięsistej mikrofibry. Nadają się raczej do ram i do parapetów. I to jest taki najtańszy model, najbardziej powiedzmy podstawowy. I mam ich tutaj w zestawie 10, ponieważ kupuję te tańsze też, bo czasem jest po prostu gdzieś tam taki syf do doczyszczenia, że wtedy lepiej jest użyć tych tańszych ścierek. I dlatego mam część tych tańszych, a część droższych. Inne z tych mięsistych to są Ettore, więc te są grubsze niż te, są jeszcze lepsze, fajniej chłoną, jeszcze szybciej się nimi pracuje, jeszcze szybciej się nimi wyciera. No i wolę pracować tymi. No są alternatywą po prostu troszkę droższą dla tych. Możecie wybrać oczywiście sam zestaw tych droższych, te są lepsze. No i na tej czerwonej, jak widzicie, są dłuższe włókna, a na tej zielonej krótsze. Kolejny model to 5 ściereczek Weyermana. One są trochę większe niż te ściereczki, w ten sposób. Fajne, że są takie długie, można je zawiesić na ramię, z tymi tak już bardziej spadają. Dodatkowo mają kieszonki na rogach, takie. Można nałożyć tą kieszonkę na kij i wytrzeć w narożnikach. Mają też takie włókna ścierające, więc można gdzieś tam coś też doczyścić na mokro, jakieś pojedyncze rzeczy. Te kieszonki są 4. No i ta ściereczka też jest bardzo chłonna i powiedziałbym jest uniwersalna, bo jest dość taka zbite są te włókna, więc gdzieś tam w narożnikach też się da wytrzeć jak najbardziej tą ściereczką i to jest ok. No i też do parapetu się nadaje, więc taka mocno uniwersalna ścierka. No i tutaj na tej ściereczce jest takie też mega fajne obszycie dookoła, więc tutaj nic się Wam nie będzie gdzieś tam pruło, kurczyło. Fajnie to działa. No i ostatnie ściereczki, które mam, to takie też bardziej podstawowe, tańsze. Clean Pro, takie cieniutkie, do wycierania, jak w rogach jest mało wody w narożnikach, po ściąganiu i tylko do tego. One są najbezpieczniejsze, jeśli chodzi o ewentualne pozostawienie włosków na szybie. Najmniej tych włosków produkują, dlatego że są właśnie takie cienkie, płaskie. No i tym się różnią od tych mięsistych. Więc takich też tutaj mam w zestawie 15, tych 10, tych 10, tych 5, w sumie 40 ścierek. Tak, dobrze liczę, Adam? 40? Tak, dobrze liczę. I wybrałem konkretnie te, bo stosunek jakby ceny, jakości i tego po prostu co potrzebuję jest jakby ok. Nie? Te ścierki się zużywają, więc mam parę takich tańszych, mam też droższe, więc no mniej więcej tak to sobie przekalkulowałem i najbardziej taki zestaw mi się podoba. No to aby jeszcze myć okna w podstawowej wersji, no to musimy mieć jakieś wiadro. Ja je zmontowałem w takim wypasionym zestawie, powiedzmy. Oczywiście szerokość 45 cm, po to, żeby mi się te myjki 45 cm mieściły. Odciskarka, żeby mógł tą myjkę sobie odłożyć, jeżeli potrzebuję, lub wycisnąć z niej wodę, żeby nie robić tego cały czas ręką. Raczej podstawa w profesjonalnym myciu okien. No i takie zaczepy, wieszaki. Mogę coś tutaj dodatkowo jakąś gąbkę sobie zaczepić, czy coś w środku. Też bardzo przydatne. Ewentualnie odłożyć ściągaczkę lub myjkę, tam też można wcisnąć, więc oprócz tego, że przechłuję w tym wiadrze wodę, no to mogę przechowywać myjkę, jakieś jeszcze pierdoły. Uchwyt fajnie działa, wszystko, nic się z tym wiadrem nie dzieje, jest bardzo trwałe. No i kółeczka, oczywiście im więcej oszczędzamy energii na noszeniu tego wiaderka, tym mniej jesteśmy zmęczeni na koniec dnia pracy, więc kółka zawsze każdemu polecam. Wiadro akurat mam Weyermana, polecam Weyermana, jest spoko cenie, można też wybrać Pulexa, bo jest praktycznie takie samo. Ogólnie te wiadra są bardzo zbliżone do siebie, Weyerman i Pulex.
A uchwyty Temu Hermana są jedyne w swoim rodzaju i są wyjątkowo fajne, bo są takie sprężyste. Nie ma za bardzo takich innych od innego producenta, więc one się super sprawdzają. Odciskarka plastikowa, a nie ze stali nierdzewnej. No po prostu jest tańsza i nie widzę jakby zastosowania tej stali nierdzewnej w tym przypadku. Dobra, przechodzimy do rzeczy do doczyszczania. Czasem jest tak, że okno jest bardziej brudne i umycie go samą myjką nie wystarczy, więc tutaj mam kilka rozwiązań. Numer 1 to jest maker i takie pady makera. Wykładamy w ten sposób i można szorować całą szybę wygodnie sobie z tego uchwytu na rzep, więc to bardzo fajnie działa. Kolejnym narzędziem do doczyszczania będzie taki pad. On jest stricte na kija i do tego zaraz dojdziemy, ale można też go używać jak najbardziej stojąc jakby na podłożu tym kijem. Po prostu po całej szybie jest to szybciej niż myć na przykład z ręki. Nawet jak coś jest dostępne z ręki, to czasem lepiej jest to wykonać z kija. Ten pad, można oczywiście też tych padów używać z ręki, gdzieś tam miejscowo palcem docisnąć, to też jest opcja, ale do takiego właśnie miejscowego doczyszczania palcem taka gąbka jest fajnym rozwiązaniem, pakuję Wam ją. Gąbka ze stalowej wełny, stalowa wełna nie rysuje szyb, może porysować jakieś lakierowane elementy, zmatowić, ale szyb nie rysuje i świetnie doczyszcza. Podobnie do tych padów, może nawet ciut lepiej. No i można albo całą szybę tą gąbką, albo miejscowo doczyszczać miejsca. Bardzo fajny element. No i czasem, jeżeli nie wystarczy Wam sam pad, no to trzeba użyć skrobaka. No i ja tutaj jestem fanem Ninja. Najbardziej trwały skrobak, najbardziej ostre ostrza chyba ze wszystkich producentów, których testowałem. Dodatkowo możliwość załamania kąta, czyli nie trzeba tak mocno ręki odginać. To jest zabezpieczenie, które raczej w ciągu dnia pracy nam nie jest potrzebne. Chowamy je gdzieś tam do torby. Ostrze bardzo szybko wysuwane, dwustronne. Można je obrócić na drugą stronę i korzystać z dwóch stron. Bardzo fajnie to wszystko tu jest spasowane, nic tutaj się nie rusza. Jeśli chodzi o kaburę, to jedyna w swoim rodzaju. Nie ma żaden inny producent takiej kabury. Wyposażona jest tutaj w taką część ze stali nierdzewnej, więc możecie po niej szurać jakby ostrzem. Nic się z tym nie dzieje. Bardzo szybki montaż. No i tą kaburę oczywiście przypinamy do pasa. Ale do pasa zaraz dojdziemy. Żaden inny producent nie oferuje takiego połączenia, zwłaszcza tej kabury. Są 15 cm skrobaki, ale nie mają znowu załamania kąta. Są jakieś rozwiązania łączone z Moermana, typu, że jest na przykład uchwyt do akceleratora i do niego taka listwa skrobiąca, którą się montuje. No ja nie lubię takich połączeń po prostu. Skrobak to ma być skrobak i ma być używany tylko do skrobania. Niczego więcej. No i oczywiście ostrze też 15 cm, a nie 10, no bo zgarnia jakby większą powierzchnię, więc jest szybciej, a nie ma to wpływu na docisk czy na jakość, bo to i tak jest jeszcze taka powierzchnia, która to bez problemu ogarnia. No ale ten skrobak do takich grubszych tematów, do takiej naprawdę już ciężkiej pobudowlanki, gdzie całe szyby są do skrobania, do takich mniejszych rzeczy 4 cm skrobak kieszonkowy z wysuwanym ostrzem. I tu uwaga, najtańszy Pulex, jako jedyny Pulex produkuje te skrobaki, które są wykonane z tworzywa sztucznego. Inni producenci mają skrobaki z jakiejś stali, z jakiegoś metalu. I tam w środku jest taki mosiężny, wykonany właśnie z tego, jest taki ten wkład, który tutaj jest biały. No i on, jeżeli jest z chemią i z wodą, no to zaczyna być problem z wysuwaniem tego skrobaka. Trochę, więc ja wybrałem po prostu tę plastikową wersję. No nie jest na pewno super trwałe, ale no jedyne rozwiązanie z takim małym skrobakiem, który się po prostu nie będzie nam po czasie, nie będzie utrudnione to wysuwanie. Do tego oczywiście zapasowe ostrza, tutaj małe i ostrze już wybrałem zapasowe Swongera, bo są trwalsze niż te Pulexowe, mniej rdzewieją. No i tutaj oryginalne ostrza Ninja w takim fajnym opakowaniu przychodzą. I one są bardzo ostre i bardzo cienkie. No i innym narzędziem do doczyszczania, bądź po prostu do czyszczenia narożników gdzieś tam w ramach, w oknach, no to taka szczoteczka z Makera.
Tu jest nowa wersja, taka, która jest cieńsza i ma dodatkowo tutaj taki zakrzywiony kąt, poprawiona względem tej poprzedniej, dużo lepsza, no więc taka szczoteczka zawsze się tutaj przyda właśnie do czyszczenia tych narożników. No, alternatywnie można mieć jakiś pędzel, ale żaden producent tego teraz nie oferuje. Ta szczoteczka jest też sztywna, nie? Więc jeżeli chcecie coś doczyścić, a nie tylko wymieść, no to się po prostu bardziej sprawdzi. No, tu mamy narzędzia do doczyszczania, ale czasem jest tak, że samo narzędzie i sam ten płyn, który już omawiałem, nie wystarcza. Trzeba użyć jakiejś mocniejszej chemii. No i tutaj mamy chemię kwaśną. Taki mocny kwas do wyczyszczania mineralnych zabrudzeń, to jest teraz żel. Może być też niebezpieczny, więc tu od razu zaznaczam, że wszystkie z tych chemii zawsze testujcie na małych fragmentach przed użyciem. I trochę delikatniejsze mleczko do doczyszczania zabrudzeń. Bardzo fajnie się łączy te dwie chemie, bo ona działa tak bardziej ścierająco, a ta bardziej rozpuszcza, więc połączenie fajne, polecam. Do wyczyszczania takich tłustych zabrudzeń, czarnych, gdzieś tam z ram, na przykład z PCV, no to APC Out, bardzo uniwersalna chemia, taka już zasadowa, więc do czyszczenia takich czarnych zabrudzeń to jak najbardziej ta chemia. No i do naklejek Tar and Glue Remover z LR Customs, najlepszy moim zdaniem do usuwania naklejek. Przetestowałem chyba z 10 różnych czy 15 preparatów do usuwania naklejek i ten po prostu jest najlepszy. Nie jest najtańszy, ale jest zdecydowanie najbardziej skuteczny, więc jeżeli wam zależy na czasie, no to ten produkt. No i taki podstawowy zestaw chemii, który warto mieć, bo zawsze te zabrudzenia się mogą gdzieś tam trafić. Kolejnym elementem zestawu jest pas i torba i kabura, czyli sprzęt, który umożliwia wam trzymanie tego wszystkiego przy sobie. Na tym możecie oszczędzić masę czasu, jeżeli nie macie tego sprzętu przy sobie, tylko gdzieś leży albo jest w jakiejś siatce i z nim przechodzicie, to po prostu to jest bardzo czasochłonne, więc producenci oferują różnego rodzaju pasy. W przypadku pasa od tego roku, bo w tym roku wszedł ten pas, wybieram Moermana, bo no jest on najfajniej zrobiony, fajniej niż Unger, który gdzieś tam się trochę zwijał, więc ma tą takie miękką część, więc no jak się tych rzeczy trochę przypnie do pasa, to trochę waży, więc wygoda ma tutaj znaczenie i to, że tutaj jest to miękkie przyszycie, również ma znaczenie, dlatego nie wybieram tych pasów, które tego nie mają. No i tutaj na ściereczkę, jedno, drugie, można ewentualnie jakąś małą ściągaczkę też tu włożyć. Jest on gruby, bardzo trwała klamra, nic się z tym nie dzieje. Sam pas też jest sztywny, więc bez problemu jakieś narzędzia, jak do niego przyfinamy, czy na przykład skrobak, no to jakby się trzyma, a nie zwija ten pas, no nie? No i jak widzicie, to tutaj ze sobą wszystko współgra, też jakby ja sprawdziłem wszystkie elementy tego zestawu, co tu ze sobą pasuje, nie pasuje i wszystko generalnie ze sobą tutaj gra i pasuje. Torby, uwaga, 2 torby, nie jedna. Zazwyczaj rozdzielam te ściereczki brudne na czyste, te cienkie od tych grubych do ram, chcę je mieć w osobnych przegródkach. Każda z tych toreb to właśnie 2 przegródki, to jeszcze w dobrą stronę, bo na przykład Unger ma w tą stronę i ta torba się składa. Tutaj jeżeli naładujemy trochę tu, to właśnie jest do tego cały czas dostęp. No uważam po prostu, że najlepsza torba, to się recenzowałem na tym kanale, magnesik, miejsce na płyn, na jakieś właśnie na jakiś pędzel czy szczoteczkę. Wszystko jest, więc 2 takie torby przy pasie. Do tego kabura z Moermana. Cena dość niska, jak na kaburę, no, ale jakość ok. No jest dość miękka, więc jak gdzieś wam ją zrzucicie, to pewnie wam pęknie, jak ją zrzucicie z jakiejś większej wysokości, ale ogólnie jest super, no i dlatego ją wybieram, bo jest po prostu szeroka, mieści jakby 2 myjki, normalnie kabury mieszczą 1 myjkę, 2 ściągaczki to raczej standard wszędzie, z grubymi listwami wchodzą, no i skrobak mały też tutaj wchodzi, więc jest powiedzmy pojemna i ma wszystko. No i cena jest jeszcze taka powiedzmy znośna, jeżeli gdzieś tam zaczynacie. Przejdźmy teraz do ostatniego elementu tego zestawu, czyli kija i akcesorii do tego kija.
Ja wybrałem kij, który jest no, oryginalnie dedykowany do mycia wodą demineralizowaną. To jest Gardiner CLX 18 i on składa się z 4 segmentów, czyli jakby 4 razy taki długi, jak tutaj widzicie. I to jest taka uniwersalna długość, bo jest jeszcze po złożeniu, ma jeszcze taki fajny rozmiar, że łatwo się go nosi, łatwo się nim pracuje całym złożonym, a już sięga, no tam jesteśmy w stanie nim sięgnąć na te 5 metrów spokojnie. Więc bardzo, bardzo fajny kij. Ja tutaj decyduję się inwestować w droższy kij wykonany z karbonu i z włókna szklanego. Tutaj jest mieszanka w przypadku tego kija, ponieważ jest on sztywny. I to ma ogromne znaczenie przy myciu na wysokości, że on gdzieś tutaj jest naprawdę sztywny, pomiędzy tymi sekcjami nie pracuje. Bo jak dojeżdżamy na dużej wysokości do narożników, to ma to mega, mega znaczenie i bardzo wpływa na czas wykonania usługi. No i też często zdarza się, że ktoś powiedział, no dobra, ale z kija się tego nie da umyć. No to jednak jak się ma sztywny kij, to nagle się okazuje, że się da umyć, bo on tak nie lata na boki i wszystko tutaj jest stabilne i działa. Zaciski też są zupełnie inne, inaczej działają. No moim zdaniem warto po prostu zainwestować w ten kij, niż z tamtym tracić czas, jeśli już będziecie świadczyć usługi, nie? Więc oczywiście są też krótsze rozmiary, jakbyście nie potrzebowali aż takiego długiego. No i tak, i do tego kija teraz możemy przymocować dużo narzędzi. Więc ja tu przygotowałem kilka przejściówek. To jest taka przejściówka, która umożliwia nam nałożenie stożka Ungera. Jest to bardzo, bardzo fajne połączenie tutaj ze strony Gardinera, że jest też taki otwarty, że tak powiem, na innych producentów, bo nie każdy ma takie podejście. No i tutaj jesteśmy w stanie zamocować ten stożek Ungera i sobie zamontować tutaj dowolne narzędzia Ungera. No i jak może wiecie z innych filmów, to Wactail też fajnie pasuje na ten stożek i też działa nam tutaj ta blokada zapobiegająca spadaniu narzędzia. No i też na ten stożek możecie nałożyć angle arm od Wactaila i zmienić po prostu jego kąt. Albo w ten sposób, nie? To jest taka podstawa do Wactaila. Dużo fajniej się ściąga Wactailem, jeśli właśnie ten kąt jest załamany w ten sposób, a my stoimy dalej od szyby. To jest jedna opcja, jedna przejściówka, którą mam w tym zestawie. Druga natomiast umożliwia zmianę kąta. Do tego zakładamy przegub kątowy, który tu jest regulowany. Do tego przejściówka, która ma taką samą końcówkę jak ta. No i do tego ten stożek. No jeżeli potrzebujemy pracować na zmiennym kącie w ten sposób, no to mamy też taką opcję. Tu już mamy dużo większy zakres niż przy tym angle armie. Mamy też dowolną możliwość regulacji. Zapytacie może, czy to nie jest w stanie zastąpić tego? Moim zdaniem nie do końca. Tutaj jednak już mamy trochę pracy, więc na dużej wysokości, jeśli chcecie myć szybciej i stabilniej, to polecam Wam właśnie wybrać to krótsze od razu z tym, bo dużo lepiej się to po prostu sprawdza, a załamania kąta używamy tylko wtedy, kiedy faktycznie potrzebujemy tego załamania kąta i inaczej po prostu tego się nie da umyć. Tamten zestaw, który widzieliście przed chwilą, jest po prostu bardziej stabilny. Tutaj już siłą rzeczy jest kilka złączek, więc jakąś pracę to musi wykonać. I mam tu jeszcze jedną fajną przejściówkę, która umożliwia zamocowanie pada, mianowicie złącze Euro od Gardinera i możemy na to przykręcić tego pada, którego widzieliście wcześniej. No i możemy teraz doczyszczać sobie okna tym padem, nie? Więc fajne rozwiązanie, fajna przejściówka. Co do samego wyboru tych padów, dlaczego akurat te, no to oprócz tego są jeszcze białe, które wyglądają podobnie, ale większość z nich jest grubsza, tylko Unger jest taki cieńszy. I jeszcze są czerwone, które też są grubsze. Dzięki temu, że one są po prostu cieńsze, to lepiej przylegają do tego pada. Można je przymocować właśnie na tego rzepa, więc takie najfajniejsze połączenie, dodatkowo jakość i trwałość też jest spoko. Więc tutaj Maker, który wypuścił te pady, fajnie to dopasował po prostu do różnych urządzeń, nie tylko właśnie z Makera, tylko jeszcze z innych firm.
I to był ostatni element tego zestawu. Link do niego oczywiście znajduje się w opisie. Możecie zamówić sobie cały, wtedy nie musicie nic kombinować, zmieniać. A możecie też wyklikać te produkty po kolei, sobie pododawać je, wybrać jakąś część tego zestawu, która jest Wam potrzebna. Także zapraszam do rozkmin. Jeżeli mielibyście jakieś pytania, to odsyłam do sekcji komentarzy. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć.